Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Każdy chce być piękny, każdy chce mieć gładziuchną buzię i nie bez powodu często gdzieś tam w komentarzach pojawia się pytanie, co z kolagenem, tak? Czy kolagen suplementacyjnie jest opłacalny, czy on rzeczywiście będzie dawać jakieś efekty, czy to jedna z takich różnego rodzaju ściem marketingowych? I właśnie na to pytanie odpowiemy sobie w tym filmiku. Jako swoją anegdotę taką osobistą mogę powiedzieć, że ja zacząłem brać kolagen, prawdopodobnie to już będzie 7 lat temu, wydaje mi się, i co ciekawe, wtedy niestety czy stety, ale na rynku była tylko dosłownie mała garstka badań, które szczerze mówiąc nie były jakoś super randomizowane. Nie było tam mnóstwo uczestników, ale wyniki były bardzo obiecujące. Pamiętam, że zaproponowałem wtedy mojej dziewczynie, czy chciałaby może to spróbować, no bo wiadomo, trzeba o siebie dbać. Jak zaraz się dowiemy, bo będę omawiać oczywiście między innymi garść informacji a propos kolagenu. Ta produkcja kolagenu z każdą kolejną dekadą, z każdym kolejnym rokiem, jak zaczynamy się starzeć, będzie malała. I spytałem się, czy chciałaby spróbować, bo warto po prostu prewencją się zająć, jeśli chodzi o ten stan skóry. Stwierdziła, że tak. Minęło parę dobrych tygodni. I pamiętam, że w pewnym momencie gdzieś tam rozmawiam z nią i patrzę nagle, mi się chyba kurze stopki po prostu ci się tu zmniejszyły i to tak bardzo mocno. Mówię, ciekawe, i tak zacząłem się przyglądać badawczo i widziałem, że no właśnie po tych, nie wiem ile to mogło być, 8-10 tygodni dosyć była duża różnica, jeśli chodzi o wygląd skóry, między innymi zmarszczki, i stwierdziłem, że pierniczę, jeśli to rzeczywiście działa w ten sposób, to sam wezmę, zwłaszcza, że jak wiele osób zauważyło, ja po prostu non-stop marszczę czoło i robię tak po prostu, nie wiem, chyba od 10 roku życia. Widziałem, że jeśli da się po prostu tą bruzdę czołową jakoś załatać, to na pewno będzie to na plus. Więc takie były moje doświadczenia, a co dokładnie mówią badania naukowe, zaraz się dowiemy. Jeśli chodzi o porządek filmiku, zrobimy sobie tak, że najpierw omówię właśnie funkcję kolagenu, mniej więcej jak wygląda synteza, jak wygląda rozkład i w następnej kolejności przejdziemy sobie przez badania, a następnie mechanizmy, jak właśnie kolagen będzie wpływał na stan skóry i co dokładnie może zrobić, jeśli chodzi o ten stan skóry, tak? A zanim przejdziemy dalej, parę słów dla sponsora tego odcinka, którym jest niezmiennie Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie kojarzy, Mięsna Paczka jest firmą, która jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie hodowla odbywa się po staremu. To znaczy nie są stosowane żadne boostery wzrostu, antybiotyki również nie są stosowane, uwaga, na absolutnie żadnym etapie hodowli. To daje nam gwarancję, że to mięso jest po prostu jak najwyższej jakości i wiemy, co będzie lądować na naszym talerzu. I Mięsna Paczka działa w bardzo, bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy sobie już dla nas skompletowaną paczkę, która nam pasuje, a jeśli nasze kubeczki grają innym rytmem smakowe, to można sobie skompletować samodzielnie własną paczkę z dowolnego produktu czy z listy produktów, która znajduje się na stronie. Punkt drugi, wybieramy, gdzie paczka ma zostać dostarczona i punkt trzeci, cieszymy się dostawą po prostu bezpośrednio prosto pod nasze drzwi. Sama przesyłka jest świetnie zabezpieczona, tam jest warstwa izolacyjna, jest to zmrożone suchym lodem, więc mięso takie jest po prostu właśnie jak najświeższe, bo już w momencie uboju będzie ono zmrażane. Można je przełożyć bezpośrednio do zamrażarki i wtedy wyjmujemy sobie, kiedy mamy chwilę, żeby coś ugotować. Jeśli ktoś jeszcze nie zamawiał z Mięsną Paczkę, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja ze swojej strony serdecznie jak zawsze polecam i lecimy dalej. Dzięki Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. Zacznijmy od paru informacji właśnie dotyczących kolagenu. Co musimy o nim wiedzieć? Kolagen będzie stanowić mniej więcej 25-30% wszystkich białek w ciele. Czyli generalnie można powiedzieć, jest to absolutnie dominujące białko, które znajduje się, no właśnie, między innymi oczywiście znajduje się w skórze, będzie znajdowało się w chrząstkach, będzie znajdowało się w kościach, w ścięgnach, między innymi w ścianach naczyń krwionośnych, właśnie tworzące ogólnie ten szkielet naszych naczyń krwionośnych. Jeśli chodzi o macierz zewnątrzkomórkową, to kolagen będzie stanowić z kolei mniej więcej 75% tej macierzy zewnątrzkomórkowej. Ta macierz zewnątrzkomórkowa to jest, można powiedzieć, taka struktura 3D, na której będą spoczywać różnego rodzaju inne cząsteczki, czy generalnie to jest coś, co gwarantuje nam, no właśnie, stabilność tej naszej skóry. Co będzie się działo z wiekiem i pod wpływem wielu szkodliwych czynników? Generalnie te włókna kolagenowe, one stają się coraz krótsze, zdezorganizowane i to właśnie będzie sprawiało, że kolagen zaczyna tracić te swoje funkcje, które zwyczajnie gwarantuje skórze, czyli między innymi zapewnianie jędrności, gładkości, utrzymywanie odpowiedniego nawilżenia skóry. I te klasyczne czynniki szkodliwe to jest promieniowanie słoneczne. Wiem, że są całe długie dyskusje a propos tego, czy światło słoneczne jest B, czy nie. I
O tym na pewno prędzej czy później będzie filmik, ale z punktu widzenia swojej wiedzy mogę na pewno powiedzieć jedno. Światło słoneczne jak najbardziej uszkadza macierz zewnątrzkomórkową i będzie pośledzać między innymi syntezę kolagenu, będzie wypaczać struktury kolagenowe w skórze i szczerze mówiąc, dla mnie to absolutnie nie podlega jakichkolwiek wątpliwościom patrząc na literaturę i szczerze mówiąc nawet na osoby, które uwielbiają przebywać na słońcu, bo właśnie wystarczy porównać często skórę osób, które lubią przebywać na słońcu do skóry osób, które unikają słońca z różnych powodów i widać bardzo, bardzo drastyczną różnicę. Co jeszcze jeśli chodzi o te czynniki szkodliwe? Oczywiście papierosy, spożywanie alkoholu, kiepska dieta, zanieczyszczenie środowiska, co oczywiście tyczy się praktycznie nas wszystkich, bo większość z nas mieszka w miastach i stres. Stres jest również paskudny, jeśli chodzi o wypaczanie po prostu tych struktur macierzy zewnątrzkomórkowej. I sam kolagen będzie produkowany, będzie syntezowany przez fibroblasty, które będą znajdowały się tam głęboko w skórze właściwej. Kłopot, jeśli chodzi o różnego rodzaju kremy, ja mówiłem o tym w tym odcinku, będzie polegał na tym, że większość z nich po prostu absolutnie nie jest w stanie wniknąć tak głęboko i tym samym ciężko jest pobudzać fibroblasty do zwiększonej syntezy kolagenu. Więc stąd oczywiście pojawiły się te domysły i hipotezy badawcze już dekady temu, że może jeśli będziemy spożywać kolagen, on będzie rozkładany oczywiście na odpowiednie aminokwasy w żołądku i tym samym organizm potem znowu te aminokwasy sobie syntezuje w kolagen i tym samym będzie uzupełniać potencjalne niedobory. No i właśnie oczywiście o takich badaniach sobie dzisiaj będziemy mówić. Jako dwie takie potencjalne ciekawostki warto podać, że samo słowo kolagen będzie pochodzić z greki, gdzie kola to będzie klej, a gen oczywiście produkujący, powstający, tak jak mamy choćby diety ketogenne, tak? Czyli właśnie produkujące ketony, ciała ketonowe. I tych rodzajów kolagenu na ten moment zidentyfikowanych jest 28. Jeśli chodzi o to, co można sobie typowo kupić w sklepie, to w praktyce są sprzedawane tak naprawdę kolagen typu 1 i 3. Nie bez powodu mówi się, że to są właśnie głównie te rodzaje kolagenu, które będą sprzyjać zdrowiu skóry i kolagen typu 2 to jest bardziej używane i rzeczywiście literatura to potwierdza do regeneracji stawów, między innymi ścięgien, różnego rodzaju kłopotów z układem kostno-szkieletowym. To wspominam jako ciekawostkę, myślę, że bardzo praktyczną. Jeśli ktoś cierpi po prostu na takie zaburzenia, to na przykład kolagen typu 2 będzie tutaj dużo lepszy. Jeśli chodzi o degradację tych kolagenu, tych struktur kolagenowych, do 20 roku życia, tak naprawdę patrząc na badania, nawet widziałem sugestię, że do 25 roku życia, czy przynajmniej okolic, ta degradacja nie będzie występować, natomiast właśnie znowu w zależności od źródła można przyjmować, że w okolicy do 1% rocznie tego kolagenu w macierzy zewnątrzkomórkowej będzie degradowanego. Po prostu naturalnie. Nawet jeśli dieta będzie ok i tak dalej, ta synteza kolagenu będzie z wiekiem spadać. Oczywiście są różnego rodzaju niedobory dietetyczne, które mogą temu sprzyjać, choćby niedobory witaminy E, niedobory witaminy C. Oczywiście wszystkie te czynniki szkodliwe, o których mówiłem, natomiast tak jak mówię, nawet po prostu w idealnej sytuacji można szacować, że ten ubytek nawet powiedzmy od 25 roku życia będzie wynosić mniej więcej 1% rocznie, czyli z tego poziomu zaczynamy spadać, tak jak mówiliśmy, mniej więcej 75% kolagenu jest początkowo w tej macierzy zewnątrzkomórkowej. I szacuje się, że właśnie gdzieś tam do tego 60 roku życia większość osób traci do 30-35, w skrajnych przypadkach nawet więcej procent kolagenu. No i oczywiście generalnie widać to, jeśli chodzi o stan skóry. To jest taki, wydaje mi się, może potencjalnie drażniący niektórych osób, ale jak najbardziej można określać potencjalnie czyjeś zdrowie, stan zdrowia, między innymi po właśnie stanie skóry, ponieważ jeśli generalnie ta skóra jest, nazwijmy to, w dobrym stanie, oczywiście relatywnie do wieku, to można też jak najbardziej oczekiwać, że to jest osoba, która ma zdrowy czy relatywnie zdrowy tryb życia. Nawet jest taki, o tym na bank będzie osobny filmik, taki osobny temat plam wątrobowych i różnego rodzaju przebarwień, pigmentacji, po prostu kłopotów z pigmentacją. Bardzo często za to będzie odpowiadać ta substancja pełniobarwnika, lipofuscyna się nazywa. I ona będzie się gromadzić między innymi właśnie w tych plamach wątrobowych i to jest
można powiedzieć, skutek niedostatecznego usuwania różnego rodzaju odpadów białkowo-tłuszczowych w organizmie. Innymi słowy, jest to oznaka, że będzie, czy jest upośledzony między innymi proces autofagii, czyli usuwania tych wszystkich między innymi, no właśnie, gruzu metabolicznego, jak to zazwyczaj mówię. I nie bez powodu, właśnie szczególnie jeśli widać u osób różnego rodzaju plamy wątrobowe, przynajmniej w przyszłości, to oznaczało, że ten styl życia, generalnie mówiąc, był bardzo daleki od idealnego. Jeszcze jako przypomnienie dla osób, które nie widziały, był tutaj osobny filmik, gdzie na przykład mówiłem o tym, że włókniaki miękkie, czyli różnego, można powiedzieć, takie jakby trochę wystające miękkie pieprzyki, często niepokoją i wiele osób, bo one mogą zmieniać trochę koloryt, mogą rosnąć, mogą nawet odpadać i tak dalej. Wiele osób myśli, że to jest czerniak. Te włókniaki miękkie z kolei na przykład są oznaką insulinooporności. Tym samym, jeśli się to podsumuje, choćby te trzy rzeczy, o których sobie mówiłem, czyli plamy wątrobowe, występowanie włókniaków miękkich, generalnie degradacja stanu skóry, to można mniej więcej zacząć wysnuwać jakieś wstępne wnioski a propos tego, jaki kto styl życia prowadzi. Czasami oczywiście nawet nie o to chodzi, że to musi być koniecznie niezdrowy styl życia. Wiele osób, na przykład choćby pracowników budowlanych, spędza mnóstwo czasu bezpośrednio w słońcu. Takie osoby klasycznie mają dosyć tą skórę zniszczoną. Jak wspominałem, lata temu było bardzo mało badań na ten temat. Jak przygotowywałem listę badań do omówienia do tego odcinka, to się zdziwiłem, bo jest po prostu bonanza. Szczególnie ostatnie 2-3 lata wyszło tyle niesamowitych badań, nawet metaanaliza na ten temat, że naprawdę jest co omawiać, więc nawet nie będę brać na tapet tych starych badań, na których kiedyś bazowałem. No, mamy teraz dużo lepsze badania, lepiej kontrolowane, więcej uczestników itd. itp. Więc zacznijmy sobie od badania z tego roku, z 2024. W badaniu wzięło udział 80 kobiet w wieku 30 do 65 lat. 40 z tych osób było w grupie kontrolnej, to znaczy nie brały kolagenu, 40 osób były w grupie interwencyjnej i ta grupa dostawała 2,5 grama dziennie kolagenu o niskiej masie cząsteczkowej. Czyli to jest właśnie taki specjalny rodzaj kolagenu, ale wciąż jest to kolagen typu 1 i 3. I sama interwencja trwała 6 tygodni, była krótka. Jak zaraz zobaczycie, 6 tygodni to naprawdę jest krótki okres, jeśli chodzi o spodziewanie się jakichś różnego rodzaju zdumiewających efektów, ale efekty wciąż, jak na ten okres czasu, były naprawdę świetne. Jeśli chodzi o wyniki, to objętość zmarszczek została przez te 6 tygodni zmniejszona o 46%. Sam obszar, na którym zmarszczki występowały, został zmniejszony o 44% i głębokość zmarszczek została zmniejszona o 9%. Jeśli chodzi o stopień nawilżenia, to ta hydratacja wzrosła o 34%. Było niewielka różnica, jeśli chodzi o elastyczność skóry i po 6 tygodniach nie było zauważalnej różnicy, jeśli chodzi o jędrność skóry. Jeśli chodzi o same odczucia uczestników, to generalnie pokrywały się z tymi obiektywnymi pomiarami. To znaczy zauważyli, że rzeczywiście skóra po tych 6 tygodniach była w dużo lepszym stanie. Jeszcze raz, to były wyniki w porównaniu do grupy kontrolnej, która nie brała tej dawki kolagenu, czyli 2,5 grama dziennie. Kolejne badanie z 2023, to muszę przyznać, jest naprawdę kawał majstersztyku, jeśli chodzi o kontrolowanie warunków samego badania, żeby upewnić się właśnie, że wyniki są rzeczywiście obiektywne. I to jest coś, czego mi brakowało właśnie w tych różnego rodzaju badaniach, które czytałem te 6, 7 czy 8 lat temu. Cholipka wie, człowiek tego nie liczył. Co musimy wiedzieć? W badaniu wzięło udział, czy do badania zapisało się 70 kobiet w sumie w wieku od 40 do 60 lat. 6 kobiet wycofało swoją zgodę przed rozpoczęciem badania, więc mieliśmy 64 osoby i w trakcie badania 11 kobiet zrezygnowało z powodów personalnych. Koniec końców w badaniu wzięło udział 53 osoby, przepraszam. I teraz jak kontrolowano różnego rodzaju zmienne? Po pierwsze, kobiety te miały absolutny zakaz używania suplementów, szczególnie tych suplementów, które były w jakikolwiek zbliżone do działania kolagenu. Nie mogły używać żadnych kosmetyków, masek i tym podobnych. Jedyny jakby zestaw kosmetyków, i dlatego pewnie część pań zrezygnowała z powodów personalnych, jedyny zestaw kosmetyków, jaki mogły używać, był dostarczany bezpośrednio właśnie przez firmę, która przeprowadzała badanie. Był 2-tygodniowy okres wdrożenia w badanie, żeby ustandaryzować ten stan skóry, czy właśnie już wtedy nie można było między innymi używać tych wszystkich rzeczy. Badaniu podlegał zawsze ten sam fragment twarzy, był to ten obszar, gdzie występują kurde stopki,
Przed każdym badaniem cała twarz była myta jakimś oczyszczaczem. Przez 30 minut przed w ogóle podjęciem badań kobiety przebywały w tych samych warunkach, gdzie wilgotność powietrza wynosiła od 40 do 60% i temperatura wynosiła od 22 do 24 stopni, żeby standaryzować to i miały zawsze przerwę minimum 8-godzinną od ostatniego posiłku. Liczba różnego rodzaju czynników, które badacze starali się tutaj naukowcy wyeliminować, jest naprawdę bardzo fajna. I ogólnie stan skóry mierzono oczywiście na początku badania, czyli ustalano linię bazową po 6 tygodniach i po 12 tygodniach, bo właśnie wtedy kończyło się badanie, czyli mniej więcej 3 miesiące. Jeśli chodzi o wyniki, rezultaty tego badania, to zostały one podane opisowo. Jestem zdecydowanie większym fanem, kiedy podaje się je procentowo, tak jak w przypadku pierwszego badania, bo jest to, no cóż, coś bardziej namacalnego. Niemniej wyniki były następujące. Jeśli chodzi o łuszczenie się, to zanotowano znaczną poprawę po 4 tygodniach. Jeśli chodzi o nawilżenie, zanotowano również znaczącą poprawę po 4 tygodniach. Jeśli chodzi o zmarszczki, zanotowano znaczącą poprawę i znowu jeśli chodzi o obszar, objętość zmarszczek, głębokość po 12 tygodniach. Jeśli chodzi o elastyczność skóry, zanotowano wyraźną poprawę po 12 tygodniach. Tutaj warto właśnie podkreślić, że w pierwszym badaniu po 6 tygodniach było napisane, że ta poprawa, jeśli chodzi o elastyczność, była nieznaczna, a tutaj po 12 tygodniach mieliśmy już znaczną poprawę i tutaj mniej więcej suplementowano około 1,75 grama tego kolagenu, więc to była mniejsza dawka niż w przypadku pierwszego badania. Warto podkreślić, bo to się tyczy absolutnie wszystkich tych badań, które będę omawiać. W żadnym badaniu nie zanotowano jakichkolwiek efektów ubocznych. Raczej jest to olbrzymia rzadkość, żeby mieć jakiekolwiek efekty uboczne po kolagenie. Najczęściej zdarza się to z 2 powodów. Sam suplement jest zanieczyszczony i właśnie na to zanieczyszczenie się reaguje, albo czasami jeśli chodzi o kolagen, który powstaje z produktów morskich, ktoś może mieć właśnie uczulenie na takie źródło tego kolagenu i tu może się pojawić kłopot. Natomiast jeszcze raz jest to, szczerze mówiąc, suplement tak bezpieczny, jak tylko suplement może być bezpieczny. To znaczy, praktycznie w ogóle się nie zdarzają jakiekolwiek epizody, jeśli chodzi o alergie, niepożądane reakcje. Natomiast trzeba zawsze pamiętać, mogą się zdarzyć. W ogóle wyleciało mi z głowy, przepraszam najmocniej, to poprzednie badanie było właśnie podwójnie zasierpione, randomizowane i z placebo, czyli generalnie można powiedzieć absolutny klasyk, jeśli chodzi o najwyższą jakość dowodową w badaniach naukowych. Natomiast, żeby się nie rozdrabniać, chciałem właśnie pokazać 2 osobne badania, żeby, było widać, że generalnie te wyniki są bardzo, czy właściwie cholernie spójne. Teraz, żeby się nie rozdrabniać, żeby się nie cackać, przyjrzymy się metaanalizie. Do bólu będę przypominać, metaanaliza jest badaniem, które po prostu podsumowuje dorobek naukowy wielu innych badań po to, żeby po prostu zwiększyć moc wnioskowania statystycznego. W tej metaanalizie dotyczącej kolagenu przyjrzano się 19 w sumie badaniom, w którym brało udział 1125 osób, z czego 95% osób to były kobiety, natomiast żeby nie było, że my panowie nie byliśmy tutaj reprezentowani, to było 5% rodzynki wśród tych wszystkich osób badanych i kobiety były w wieku od 20 do 75 lat. Praktycznie wszystkie te badania były randomizowane, właśnie były z placebo. Wyniki były ogólnie opisowo przedstawione. Znaczące zwiększenie nawilżenia skóry, znaczące zwiększenie elastyczności skóry, znacząca redukcja, jeśli chodzi o zmarszczki i to podkreślono było po 90 dniach. Więc tutaj jakiekolwiek, szczerze mówiąc, różnice, które będą wynikać z tych badań, jak się przyjrzymy, to będą skupiały się głównie na tym, ile trwało takie badanie i jakaś może być różnica, jeśli chodzi o to, jaka jest to forma kolagenu, żeby było jasne. Nawet taki najzwyklejszy w świecie kolagen typu 1 i 3 też są badania, które pokazują, że on ładnie działa. Natomiast ten kolagen oczywiście o niskim masie cząsteczkowej jest preferowany, jeśli chodzi o suplementację, właśnie, który jest hydrolizowany. Bardzo często i bez problemu można takie suplementy dostać na polskim rynku, oczywiście jeśli to kogoś ciekawi. Co jeszcze warto wiedzieć z takiego, bym powiedział, praktycznego punktu widzenia? Na pewno przynajmniej część osób, która rozważała albo brała, albo bierze takie suplementy, wie, że suplementy te mogą występować w połączeniu z innymi jakimiś substancjami. I żeby było jasne, ewidentnie widać, że odizolowane branie kolagenu bez jakichkolwiek dodatków działa świetnie. I to jest coś, co robi praktycznie całą robotę. Tak?
Czyli jeśli ktoś potencjalnie by się martwił, a jeśli wezmę sam kolagen, czy to rzeczywiście będzie działać jeszcze raz? Większość tych badań dotyczy tak naprawdę suchego, odizolowanego, że tak powiem, kolagenu, więc nie należy się tym martwić. To jak najbardziej zrobi robotę. Natomiast oczywiście wiemy, że między innymi substancje takie jak witamina C, substancje takie jak kwas hialuronowy są w stanie zwiększać syntezę kolagenu. Generalnie tutaj efekty jak najbardziej mogą być lepsze. I oczywiście też są różnego rodzaju takie suplementy łączone, które można rozważyć. Ja osobiście nie jestem fanem z prostego powodu. Te suplementy łączone oczywiście są wygodne, natomiast szczerze mówiąc dużo taniej najczęściej wychodzi, żeby sobie osobno kupić kwas hialuronowy i osobno kupić sobie kolagen. I na przykład brać w ten sposób. I to jest coś, co ja osobiście też właśnie od lat robię. Wiele osób się pytało o jakieś tam moje protokoły suplementacyjne. One praktycznie nie istnieją, natomiast na skórę biorę właśnie kwas hialuronowy i kolagen, jeśli to kogoś ciekawi. Jeśli chodzi o działanie, to główne składowe, jeśli chodzi o aminokwasy kolagenu, są wykrywane po spożyciu, co ciekawe w krwiobiegu już po 1 do 2 godzin. Mowa oczywiście o gicynie, hydroksyproinie, proinie, więc chodzi na to, że one są rzeczywiście efektywnie wchłaniane, są wykrywane w krwiobiegu i tym samym no właśnie, są w stanie pełnić swoje funkcje. Właśnie jeśli chodzi o działanie kolagenu, mnóstwo badań pokazuje, że jednym z takich głównych mechanizmów jest stricte oddziaływanie na fibroblasty. To znaczy generalnie jest poprawiona migracja fibroblastów, czyli przemieszczanie się w skórze właściwej, wzrost fibroblastów, czyli generalnie komórki te będą efektywniej dojrzewać i tym samym ogólnie funkcjonowanie fibroblastów jest na tyle poprawione, że efektywniej będą syntezować one kolagen. I to jest właśnie, jeszcze raz warto podkreślić, ta olbrzymia różnica między kremami. Większość kremów, absolutna większość kremów to jest po prostu ściema marketingowa, one nie są w stanie bezpośrednio zrobić cokolwiek ze skórą, bo jeszcze raz fibroblasty znajdują się w skórze właściwej i w filmiku, do którego wcześniej odsyłałem, mówiłem, jakie są powody, dla których po prostu substancje różnego rodzaju nie są nawet w stanie przejść często przez skórę, przez nasz naskórek, już pomijając wejście do skóry właściwej, gdzie między innymi jest unaczynienie. Czyli generalnie jeśli substancje by tak łatwo wnikały, to oczywiście byłyby w stanie przeniknąć bezpośrednio do krwiobiegu. Nie bez powodu nasze ciało chroni przed takimi mechanizmami. Dodatkowo warto pamiętać, że sam kolagen działa po prostu jako antyoksydant, tak? To znaczy będzie pomagać zwalczać wolne rodniki niezależnie od źródła. Było nawet, mam nadzieję, że wrzucę na ekran, jak znajdę, było nawet takie fajne badanie nie dalej jak parę lat temu, gdzie pokazywano, że właśnie kolagen brany suplementacyjnie będzie w stanie poprawiać między innymi funkcjonowanie jelit, ponieważ działa jako antyoksydant. Również jeśli tam jest zwiększony stres oksydacyjny, to będzie pomagać. I jeśli chodzi o dodatkowe bonusy, trzeba pamiętać, mówiliśmy, że kolagen to jest 25 do 30% w ogóle wszystkich tych naszych struktur białkowych w ciele. Co to znaczy? Można się spodziewać poprawy między innymi wyglądu włosów przy suplementacji. Można się jak najbardziej spodziewać, jeśli ktoś narzeka, poprawy wyglądu paznokci. Natomiast jeśli ktoś zmaga się z jakimiś ciężko gojącymi się ranami, czy nie gojącymi się ranami, czy to po wypadkach, czy szczególnie oczywiście bardzo często to będzie tyczyło się osób z mocną insulinoopornością, czy cukrzycą, to suplementacja takim kolagenem jest w stanie bardzo znacząco pomóc w regeneracji między innymi właśnie tych ran i zasklepieniu się ich. To są dodatkowe właśnie benefity i zalecenia, jeśli ktoś chciałby właśnie je rozważyć, czy jego sytuacja pasuje do tych zaleceń. Przypominam jak zawsze nieustannie na koniec, że nauka to nie są tylko badania naukowe, nie ma co bazować tylko i wyłącznie na badaniach naukowych. Bardzo ważne jest po prostu, żeby robić też eksperymenty, gdzie n równa się 1, czyli ta jednoosobowa próbka badawcza to jesteś ty, tak? Był o tym osobny filmik tutaj. Więc warto po prostu przetestować na sobie, jeśli jesteś ciekawy. Można zrobić właśnie zdjęcia, takie z mocnym przybliżeniem w określonych warunkach, jako linię bazową i powtórzyć po prostu po 6, 12, na przykład 18 tygodniach i zobaczyć, czy to jest warte. Jeśli jest warte, hej, jest to na pewno dużo lepsze niż większość kremów, bo tak jak mówiłem, większość kremów po prostu nie działa, to jest w większości marketing. Pewnie czas nadejdzie, że omówię te substancje aktywne w kremach, które rzeczywiście mają bardzo ładne, udowodnione działanie, jeśli chodzi o rzeczywiste odbudowywanie tego stanu pożądanego skóry. Jak zawsze wszystkie pytania są mile widziane, komentarze, uwagi i tym podobne. Klasycznie ogłoszenia. Polecam swój kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, języki azjatyckie, ugrofińskie, jak ktoś jest wystarczająco szalony, języki europejskie. Co jeszcze? Kuźnia ekspertów.
gdzie pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak tworzyć pętlę informacji zwrotnej, zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę, jak tworzyć własne plany nauki do dowolnego celu, dowolnej jakiejś swojej misji czy przedsięwzięcia. Jeśli ktoś chce się przekwalifikować, się nada. Jeśli ktoś chce zrobić certyfikację, żeby na przykład dostać awans w pracy, egzaminy, nada się. Jesteś studentem, jesteś uczniem, chcesz mieć lepsze oceny, nada się. Chcesz po prostu pamiętać więcej z tego, co czytasz i słuchasz na przykład na YouTubie, również się nada. Oraz kurs O jeden włos za daleko, gdzie z kolei pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i panów oraz walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi kłopotami skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe, jak zawsze w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mile spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Jak zawsze w opisie będą znajdowały się linki do badań, które omawiałem. Serdecznie polecam zapoznać się z nimi, nikomu nie wierzyć na słowo, być paranoikiem, jeśli chodzi o dietetykę i medycynę. Również w opisie będzie znajdował się link do mojego newslettera, wyskoczy okienko, po kliknięciu w niego można wpisać swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły właśnie głównie na temat pamięci, języków obcych, produktywności i sporadycznie na temat interpretacji badań naukowych. I na koniec, jeśli zaciekawiły Cię wszystkie te informacje, o których mówiłem w filmiku, chciałbyś się ściągnąć w formie łatwo dostępnych elektronicznych fiszek, to ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patrona kosztuje 40 zł miesięcznie i w jego ramach można właśnie sobie ściągnąć talię do tego odcinka, gdzie są wszystkie te informacje w formie fiszek oraz do ponad 100 poprzednich odcinków. Również dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadać pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie właśnie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia, włącznie właśnie z moim komentarzem, często odciśnieniami nawet do innych badań naukowych. Ponieważ jest to taki odcinek już poświąteczny, chciałbym Wam serdecznie życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, ponieważ nie wiem, czy jeszcze uda się jakiś filmik nagrać przed nowym rokiem, a nawet jak się uda, pewnie już nikt nie będzie specjalnie oglądać, więc wszystkiego pięknego w nowym roku, spełnienia różnego rodzaju marzeń, celów, które mam nadzieję macie na następny rok, żeby po prostu życie było lepsze niż było w tym roku. Tak, nawet jeśli to jest 1-2%. Trzymajcie się i do zobaczenia.